Witajcie kochani w kolejnym odcinku dotyczącym koła umiejętności. Tym razem spełniając Wasze prośby omówienie koła dla MS-a. I na wstępie chciałabym podziękować mojemu koledze z Team Hunta, który pomógł mi przygotować materiał do tego odcinka. Dzięki Kuku! A Wam widzowie życzę miłego oglądania. Tak jak to było w poprzednich filmikach, swoje omówienie zacznę od ulepszeń istniejących czarów. I na pierwszy ogień idzie Great Fire Wave. Odblokowanie pierwszego ulepszenia daje nam dodatkowe 10% szansy na kryta z tego spela oraz dodatkowe 15% obrażeń krytycznych. I tak naprawdę to ulepszenie możemy odblokować już na 100 poziomie. Drugi bonus zwiększa nam obrażenia tego zaklęcia i żeby go odblokować wymagany jest co najmniej 675 poziom postaci. Podczas testów drugiego bonusu, po wykluczeniu trafień krytycznych, wyszło nam, że zwiększenie obrażeń wynosi coś między 3 a 9%. Dalej mamy Energy Wave'a. Pierwszy odblokowany bonus zwiększa nam jego obrażenia, natomiast drugi powiększa jego obszar i porównanie widzicie teraz na ekranie. Po ulepszeniu Energy Wave jest wielkości Fire Wave'a, czyli dali mu aż 6 kratek. Nie żeby druidowi żałowali 3, bo nie daj Boże miałby Frigo na całą klatę. Zwiększony obszar jest szczególnie przydatny na expieniu solo, gdyż pozwala trafić większą ilość mobów tym spelem, co na pewno korzystnie wpłynie na hunt. Następnie bonus dla czarów UE. Pierwszy stage daje nam zwiększone obrażenia z nich, a drugi zmniejsza ich cooldown o 4 sekundy. I tak jak w przypadku ognistego wave'a, pierwszy stage odblokowujemy na 100 poziomie, a drugi na 675. Dalej mamy bonusy do spela supportującego Substrength, który na pierwszym poziomie ma zwiększony obszar działania, a na drugim zwiększenie redukcji obrażeń z 10 do 11%. Porównanie obszaru tego spela bez i z ulepszeniem macie teraz widoczne na ekranie. No i ostatni bonus dotyczy czaru Utamowita. Na pierwszym poziomie otrzymujemy wzmocnienie do tarczy, na który wpływ ma nasz poziom oraz magic level. Natomiast jako drugie mamy zmniejszenie cooldownu o 6 sekund. Aktualnie widzicie różnicę w tarczy bez bonusu oraz z. Posiłkując się wzorem na Magic Shield z CB Fandom i danymi zdobytymi przez MS-a, wprowadziłam wzór na wzmocnioną Utamę i już teraz możecie zobaczyć, że na start dostajemy ponad 400 shielda więcej i również wzrosły nam mnożniki poziomu postaci i poziomu magicznego. Jakby nie patrzeć, jako druid mam trochę ból dupy o to, że z koła druidowego znikły te ulepszenia, gdyż no nie oszukujmy się, ale częściej właśnie używa druid, aby móc w awaryjnych sytuacjach dosiąchać knighta. Przejdźmy teraz do zupełnie nowych umiejętności, które dostajemy pod postacią Conviction perków. Zaczynając od Focus Mastery, czyli czaru, który zwiększa nam obrażenia o 35% z kolejnego spela po użyciu czaru UE, jeśli ten czar rzucimy w ciągu 12 sekund. Zrobiliśmy małe testy, aby potwierdzić jak naprawdę ten czar działa i spele były używane w takiej kolejności jak widzicie na ekranie. Fire Wave, Energy Wave, UE, po którym aktywował się ten czar pasywny, Fire Wave, Energy Wave i znów Fire Wave. No i tutaj wyszło w sumie to, czego się spodziewaliśmy, czyli obrażenia zwiększane są tylko dla jednego spela i tylko dla jednego jego użycia, a więc na huncie nie za bardzo ten czar się przyda. Na jednym ze spotów testowaliśmy odblokowanie tego spela kontra pójście w ulepszenia wave'ów i o wiele większy exp na godzinę wyciągaliśmy na ulepszeniu wave'ów i była to różnica coś koło 500 karawa expa. Teoretycznie byłby dobry na Ferumbrasa, aby zwiększyć zadawane mu obrażenia używając UE, potek na CD i UE, gdyby nie to, że Ferumbras jest w 90% odporny na ogień i całkowicie odporny na energię, a więc nie mam kompletnie pomysłu na zastosowanie tego czaru. A może wy macie jakiś? Podzielcie się w komentarzu. No i druga pasywka Runic Mastery, która jest identyczna jak w przypadku druida, czyli po użyciu runy zyskujemy 25% szansy na zwiększenie naszego magic levela o 10%. Jeśli jest to runa, którą może wytworzyć nasza profesja, to M-level zostaje zwiększony aż o 20%. Tutaj zbyt dużo się nie zmieniło od mojego ostatniego filmiku o druidzie, jedynie teraz zostajemy powiadomieni o aktywacji tej pasywki w server logu. No i pozostały nam Revelation perki i zacznijmy może od tego mniej kontrowersyjnego, czyli Drain Body. Jest to spell pasywny, który zwiększa mana leech na potworach, które mają nałożony efekt Expose Weakness oraz zwiększa life leech z obrażeń zadawanych potworom z nałożonym substraindem. Dodatkowy life leech i mana leech zależy od poziomu odblokowania tego perka. I tutaj pojawia się bardzo dobra wiadomość, gdyż przetestowaliśmy ten perk razem z MS-em.
te bonusy do Life Leecha i Mana Leecha nie tyczą się tylko MS-a, ale każdego, kto zada obrażenia potworom z tym debuffem. Na ekranie widzicie teraz z lewej Life Leech bez nałożonego efektu, a z prawej z Substraindem. Moja postać, mając 1,5% Life Leecha, normalnie otrzymywała 5-6 punktów życia, a po rzuceniu debuffa wartość ta wzrosła do ponad 20. No i co tu mówić więcej, jest to bardzo fajny boost dla całego Team Huntu. Drugi perk to Beam Mastery, czyli beam, który zadaje obrażenia ze śmierci. Dodatkowo za każdego trafionego potwora tym spellem, maksymalnie do 3 mobów, otrzymujemy 1 sekundę redukcji cooldownu na wszystkie spele, czyli maksymalnie możemy zredukować cooldown o 3 sekundy. Ale to jeszcze nie wszystko. Za każdego trafionego potwora zostaje nam zwiększony damage z beamów o 10, 12 lub 14% w zależności od poziomu odblokowania i efekt ten kumuluje się do 3 trafionych mobów. A więc maksymalnie możemy zadać 30, 36 lub 42% damage'u więcej. I tutaj jest jeden haczyk, o którym opis nie mówi wprost, a mianowicie zwiększony damage również tyczy się tylko tych 3 pierwszych mobów, które MS uderzy z tego beama. I tutaj to dobrze widać, jak pierwsze 3 moby dostają z Energy Beama damage o wartości 1355, a czwarty 966. No i to by były wszystkie ulepszenia dotyczące MS-a. Tutaj mam jeszcze małą notkę z kołem, które naszemu MS-owi najlepiej się sprawdza na Team Huncie, gdzie potwory są wrażliwe na oba żywioły. A ja od siebie dodam Wam jeszcze tabelę z poziomami, które potrzebujecie na odblokowanie konkretnych ulepszeń w kole. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeszcze raz Kuku dziękuję za dostarczone materiały, a Wy widzowie zostawcie mu trochę miłości w komentarzach, bo odwalił kawał dobrej roboty. A więc do następnego, trzymajcie się cieplutko, na razie!